Niemal wszyscy lubimy mieć rację, a niektórzy z nas za wszelką cenę. Co jednak w sytuacji, gdy prawda nie jest po naszej stronie, ale my nadal nie chcemy przyznać się do porażki i jesteśmy gotowi zrobić wszystko, by wygrać spór, bez względu na to, czy jest to prywatna rozmowa, publiczna debata, czy internetowa kłótnia. Z pomocą przyjść może erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów. Rozwinięta w starożytnej Grecji i uporządkowana przez Artura Schopenhauera w połowie XIX wieku. Nazywana często sztuką obalania argumentów lub pozamerytorycznym sposobem argumentowania, erystyka wykorzystuje wszystkie możliwe środki językowe i pozajęzykowe do osiągnięcia celu, czyli wygrania dyskusji. Przejdźmy jednak do najważniejszego, czyli do przykładów, które zobrazują 8 najpopularniejszych chwytów erystycznych, które nadal mają się świetnie. Jest to chwyt erystyczny, w którym powołujemy się na jakiś uznany autorytet, którego inna osoba ceni lub boi się zakwestionować ze względu na powszechny szacunek, jakim jest obdarzony. Oto przykład. Proszę się nie podawać za narodowca, bo pan nie ma z Romanem Dmowskim ani PiS nic wspólnego, nic z narodowcami. Na szczęście płynie we mnie krew komendanta Narodowych Sił Zbrojnych z Lubelszczyzny. To chyba lepiej niż książki, które są u pana na półce, prawda? Poseł Tarczyński odwołał się do osoby, której stanowisko zrobiło duże wrażenie na publiczności, a dodatkowo osoba ta jest blisko spokrewniona z panem posłem, co zwiększa jego wiarygodność. 1-0 Dominik Tarczyński. Pomijając fakt, że była to zasłona dymna i ucieczka od przedstawionych zarzutów. Natomiast odnosząc się do słów Kościoła, no ja biorę przede wszystkim słowa prymasa tysiąclecia, który mówił o porządku miłosierdzia. Wykorzystując autorytet w obronie własnego zdania, pamiętać należy, by był on niepodważalny i powszechnie szanowany. Wtedy i my, stając po stronie takiej osoby, możemy liczyć na przychylniejsze spojrzenie odbiorców. Technika ta sprawdza się nie tylko w defensywie, ale także w ataku. Naziści, ci, którzy mordowali Polaków, byli narodowymi socjalistami, byli takimi samymi lewakami jak wy. Sugerując związek między naszym oponentem a osobą lub osobami o jednoznacznie negatywnej reputacji, stawiamy naszego przeciwnika w pozycji obronnej, w której, jeśli nie zwróci uwagi na nasz podstęp, może popełnić błąd kierując się emocjami. Jak już wspomniałem wcześniej, najważniejszą kwestią związaną z tym zabiegiem erystycznym jest odwołanie się do autorytetu cenionego przez naszego rozmówcę. Takiego nie powiedziałam i muszę panią zasmucić, bo nawet profesor Andrzej Zoll powiedział, że konwencja jest bardzo wątpliwym dokumentem, ma bardzo dużo niejasności prawnych. To w ogóle nie smuci, że konserwatysta tak uważa. Natomiast właśnie chodzi o to, żeby w Puszczy Białowieskiej tej gospodarki nie prowadzić. O to chodziło na przykład prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, który powołał Jeśli można... Rozpoczynając dyskusję, musimy pamiętać o tym, jak chcemy, by dana kwestia była przedstawiona. Używamy więc słów, które ułatwią nam udowodnienie naszej tezy lub takich, które pozwolą nam obalić tezę naszego oponenta. Wiele słów niesie ze sobą emocjonalny ładunek, więc warto to wykorzystać. Tam, gdzie ktoś widzi na przykład radykalizm, my możemy zobaczyć pasję. Odwaga może być odbierana jako lekkomyślność, a czyjąś religię można nazwać sektą. Zobaczmy, jak działa to w praktyce. Dziewczyna wychodzi na Sylwestra, to ona się nie boi uchodźców. Ona się boi młodych polskich byczków, którzy także są agresywni. Te same osoby mogą być przedstawione jako agresywne młode byczki lub młodzi polscy patrioci. Ale teraz tutaj pan postawił znak równości, ja się nie mogę z tym zgodzić, absolutnie, między młodymi polskimi patriotami z koszulkami z Armią Krajową. Wydaje mi się, że pan się nie odcina od tego typu zachowań, że pan ich po prostu nie potępia. Tego, co robią wasi zwolennicy, wasi wyznawcy, można powiedzieć. Zwróćcie uwagę, że w kontekście moralnie wątpliwej sytuacji słowo wyznawcy nabiera mocno pejoratywnego znaczenia i przekierowuje winę na osobę, z którą dyskutujemy. W defensywie użyć można bardziej neutralnego określenia. To jest kwestia naszej wewnętrznej kultury politycznej i naprawdę powinniśmy dążyć do tego, żeby naszym sympatykom, obojętnie z jakiej partii jesteśmy, Strach
to świetna broń w dyskusji. Często wywołuje się go poprzez zasugerowanie istnienia konsekwencji danego działania. Często te konsekwencje są wyolbrzymione i zwielokrotnione, co pozwala nam osiągnąć zamierzony efekt, czyli zasugerować wszystkim, że teza naszego oponenta łączy się z dużo większym zagrożeniem, niż to się pierwotnie wydawało. Na przykład. Prawda, mamy aborcję na życzenie i tak naprawdę nikt nie jest pewny swojego losu, bo dzisiaj mamy aborcję na życzenie, za chwilę możemy mieć eutanazję dzieci i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze jeden przykład. Przerażające jest to, co pan mówi, bo jeszcze chwilę i będą państwo poszli krok dalej, bo jeżeli do macierzyństwa trzeba dorosnąć i można zabić człowieka, to za chwileczkę do opieki nad rodzicami też będzie trzeba dorosnąć i trzeba również tych niedołężnych rodziców... Proszę wyeliminować słowo zabijanie. Argument śnieżnej kuli najczęściej pojawia się w dyskusjach o aborcji, związkach partnerskich, nacjonalizmie i ekologii, ale umiejętnie użyty może znaleźć swoje miejsce w niemal każdym sporze. Chcąc użyć tego chwytu erystycznego, musimy być lepiej przygotowani. Albo dowiemy się czegoś o naszym przeciwniku przed dyskusją, albo będziemy musieli być bardzo uważni podczas samej debaty, gdyż argument ad hominem to nic innego jak wytknięcie naszemu oponentowi sprzeczności w tym, co mówi, a tym, jak się kiedyś zachowywał lub co wcześniej powiedział. Na przykład. Ja muszę powiedzieć, że podziwiam taką nieprawdopodobną nadelastyczność pana posła Dudy. No bo przed chwilą złożył deklarację o konieczności bronienia Polski przed zmianami w polityce klimatycznej europejskiej, a w ankiecie sprzed 11 miesięcy pan pisał o tym, że Unia Europejska powinna zaostrzyć tą politykę. No błagam o jakąś konsekwencję. Jak widać, prezydent Komorowski odrobił lekcję i dzięki temu mógł wywołać wrażenie, że jego przeciwnik nie powinien być traktowany poważnie, gdyż jedno mówi, a co innego robi. Innym przykładem użycia argumentu ad hominem jest zasugerowanie zbieżności poglądów naszego rozmówcy z przedstawioną przez nas tezą. Na przykład. W Stanach, Więc w których, jeżeli panu zależy na dobru kobiet, to niech pan nie będzie takim przeciwnikiem posiadania broni. W których Ideą tego argumentu jest wysnucie twierdzenia na podstawie słów naszego rozmówcy. Oczywiście musi to być twierdzenie, które nam pasuje lub które przedstawia naszego rozmówcę w złym świetle. Sprawiając wrażenie, jakoby przedstawione przez nas konsekwencje wynikały bezpośrednio z sytuacji, której orędownikiem jest nasz przeciwnik, możemy zasugerować publiczności, że jego twierdzenie zostało tym samym obalone. Jeśli chodzi o 6-latków, chcę powiedzieć jedno. Dlaczego pani odmawia prawa naszym, polskim, zdolnym dzieciom do tego, żeby były bardziej konkurencyjne od tych dzieci w innych krajach europejskich? Jak już wspomniałem na początku filmu, celem większości debat i dyskusji nie jest przekonanie naszego przeciwnika, ale przekonanie osób, które tej rozmowie się przysłuchują. I oczywiście niemal niemożliwe jest dotarcie do wszystkich tych osób z naszymi postulatami, ale jeśli przekonamy większość, to możemy zacząć myśleć o sobie jako o zwycięzcy tego sporu. Dlatego właśnie tak często spotkać można tak zwany argument odwołujący się do upodobań ludu, gdyż bazuje on na egoizmie narodowym, instynktach, stereotypach, czy niechęci do wszystkiego co nowe i nieznane lub co wymaga intensywnego myślenia bądź nonkonformizmu. Używając takiego chwytu erystycznego możemy zasugerować widzom, że jesteśmy tacy sami jak oni i będziemy bronić tego, co jest im bliskie. A używając takich zwrotów jak ten, proszę panią, wystarczy wyjść na ulicę i zapytać ludzi, jakie jest ich zdanie. I ludzie są w tym zakresie jednoznaczni. Sugerujemy, że nasze stanowisko jest powszechne w danym społeczeństwie i często nie musimy nawet tego udowadniać. Mamy za sobą 6 popularnych chwytów erystycznych, które niezwykle często pojawiają się w przeróżnych dyskusjach. Ale co w sytuacji, gdy spróbowaliśmy już wszystkich, a nadal nie czujemy się zwycięzcami? Z pomocą może przyjść doprowadzenie przeciwnika do złości. Metod jest wiele, od ataków osobistych poprzez ironię, a kończąc na drążeniu tematów i dociekliwości w kwestiach, które są bardzo emocjonalne dla naszego oponenta. Jak na przykład tutaj. Pan mówi, chciałem pieniądze, dawali pieniądze. Proszę, no to on... No co pani p***, jak przed chwilą pani powiedziałem... Musimy jednak pamiętać, że wywołując złość u osoby, z którą rozmawiamy, sami musimy pozostać spokojni i opanowani.
A ja czytałem, no na Boga, no to ja nie mam pojęcia. Mówię pani to, o czym czytałem. Ja nie chcę tego programu, dziękuję. To jest jakiś absurd. Bardzo dziękuję. Pan Paweł Kukiz był państwa i moim gościem. Schopenhauer powiada: jeżeli spostrzegamy, że przeciwnik ma przewagę i zanosi się na przegraną, to atakujemy go w sposób osobisty, obraźliwy, a nawet grubiański. Porzucamy przedmiot sporu i atakujemy osobę przeciwną w dowolny sposób. Naprawdę dowolny. Ale to nie ma nic wspólnego z religią. Ja z panią nie rozmawiam, bo z głupkami nie ma sensu. Przepraszam bardzo, ale pani się nie czuje w tej chwili Polką. Pani się czuje reprezentantką Niemiec. I to pani nam dzisiaj robi. niektórzy mówią, że 72 lata, proszę państwa. Stanie państwo ze sobą porozmawiać. Kazimierza Szczuka, Tomasz Terlikowski, bardzo dziękuję. Pan ma nierówno pod sufitem. Jest... Świętej pamięci brata, niszczyliście go, zamordowaliście, jesteście kanaliami. Tacy szkodnicy jak pan próbowali... Zawsze ten sam Kaczyński, hipokryta, dążący za wszelką cenę do władzy, obłudny, zakłamany, obrzydliwy. To było 8 chwytów erystycznych, które można wykorzystać niemal w każdej dyskusji. Ale chwila. Wydaje mi się, jakby czegoś tu brakowało. No oczywiście. Czym byłaby dyskusja, gdyby nie odwołanie do Hitlera lub nazizmu? Które jest humorystycznym spostrzeżeniem sformułowanym w 1990 roku przez Mike'a Godwina i które w powszechnym rozumieniu sugeruje, że osoba, która w dyskusji użyła porównania do Hitlera lub nazizmu, automatycznie przegrywa dyskusję. Ale przecież wszyscy o tym wiemy i nikt już tak nie robi. Ale pewne cechy się... Co zrobił Włodzimierz Lenin w 1920 roku w Związku Radzieckim? Co zrobił w 1936 roku Hitler? To karanie po fakcie, a pan... Nie można karać przed pan faktem. promuje teraz Przed nienawiść... faktem karał Adolf Hitler tymi opaskami, o których pan mówi. Pan. Układ Schengen nie ma nic wspólnego z wojną. Ale pan nie zauważa inwestycji drogowych, nie zauważa inwestycji w kulturę, nie zauważa... Ja wiem, Adolf Hitler też budował autostrady. Na dzisiaj to by było tyle, ale nie wyłączajcie jeszcze odbiorników, bo mam dla was ważny komunikat. To nie był poradnik. I byłoby naprawdę super, gdybyśmy ograniczyli lub zupełnie zrezygnowali z takiego pozamerytorycznego sposobu argumentowania, którego nie tylko w polityce jest bardzo dużo. Dzisiejszy odcinek jest pierwszym z cyklu, w którym będę o tym mówił i zwracał uwagę na takie rzeczy jak na przykład błędy logiczno-językowe, których dzisiaj sporo doświadczyliśmy. Kolejne nagrania powstaną w ramach akcji A Dowodzik Jest, której celem jest zachęcenie do weryfikowania informacji poprzez poszukiwanie dowodów naukowych, jak również do zwracania uwagi na ich jakość lub brak. Zachęcam więc do subskrybowania kanału, jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi materiałami. W kolejnych odcinkach z tej serii dołączy do mnie jeszcze jedna osoba, więc będzie to mała nowość. Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. A ja się z wami żegnam. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Był państwa i moim gościem. Ale nie zgadza się na publikację tego programu i to cała filozofia. Dziękuję. Do widzenia.